Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam parę rysunków wykonanych stylem mangowym. I nie, mangowy nie oznacza, że to jest zrobione z owoca mango, tylko to od słowa manga, czyli japoński komiks. Dopiero kilka lat temu przestałam korzystać z tego sposobu rysowania, ale tak to wszystkie moje podstawy, cała moja rysownicza historia wywodzi się właśnie z mangi. Można powiedzieć, że to jest taka duża część mojego życia, bo tak szacuję, że jarałam się tym od 2001 do 2012 i wydaje mi się, że wszyscy znają takie tytuły jak Naruto albo Dragon Ball. To jest właśnie najpopularniejszy typ shonen, czyli historia akcji dla chłopaków i głównym bohaterem właśnie zwykle jest chłopiec. Styl rysowania jest dostosowany do męskiej widowni, więc zwykle postacie są takie bryłowate, mają szerokie ramiona, jakieś takie szerokie szczęki. Druga opcja, że styl może być trochę bardziej realistyczny. Ale hej, to nie jest zasada. Ogólnie styl mangowy jest łatwo rozpoznawalny, ale ma tak wiele odmian, że nie da się go opisać jako ten z dużymi oczami, bo nie zawsze oczy są duże. Albo ten, gdzie włosy są dziwne. Nie zawsze włosy są dziwne, ale trzeba przyznać, że zazwyczaj są. Pewnie po to, żeby łatwiej ich było rozróżnić, bo twarze zazwyczaj mają takie same. W każdym razie, zwykle historia opiera się na schemacie od zera do bohatera. Obserwujemy, jak nasz chłopaczek staje się po prostu koksem. Na moim rysunku mamy chłopaczka, który powiedzmy umie wyczarować jakieś demoniczne stwory, które mu pomagają. Drugi typ mangi, który mogę wyróżnić, to też akcja, ale z takim bardziej uproszczonym stylem. I tak jak poprzedni przykład był raczej z anime, no bo obrazek był kolorowy, tak ten jest typowo czarno-biały, czyli tak jak w mandze. Bo w mandze jak chcą dodawać cień, to na przykład kreskują albo dodają rastry, a czasami rastry pełnią funkcję koloru, czyli na przykład jak wiadomo, że nie wiem, spódniczka jest ciemna, to nakładają raster. Polska mowa taka trudna, jak odmieniać słowa. Tutaj wyobrażam sobie, że główną bohaterką jest dziewczyna w szkolnym mundurku, bo to jest super popularny schemat, tak, że jest dziewczyna ze szkoły, tak, i ona jest albo gniewna, groźna i zdeterminowana i nie wiem, coś zmienia świat. Ustalmy, że po prostu nie można z nią zadzierać. Powiem szczerze, że gdy byłam nastolatką, to pochłaniałam mangi i anime jedną za drugą, cały swój wolny czas spędzałam na czytaniu i oglądaniu. I jeździłam też na konwenty mangowe i lubiłam cosplaye, czyli wiecie, takie stroje. Przybierałam się za postacie z różnych mang. I z anime moje ulubione tytuły to Vision of Escaflowne i Cowboy Bebop, a z mang Paradise Kiss, Chobits i Full Metal Alchemist to oczywiście, o tak, no. Ale to wszystko są takie starocie, właśnie dlatego, że już od paru ładnych lat nie podążam, nie wiem co tam wydają nowego, chociaż chyba z tych nowszych rzeczy to podobał mi się One Punch Man! To było dobre. W każdym razie po pewnym czasie zaczęłam dostrzegać taką schematyczność, że wszystko jednak, no wbija się w ten sam schemat i zaczęło mnie to nudzić. Życie. Ale i tak mam w sercu taką wielką słabość do mang shoujo, czyli po prostu romans. To jest tytuł skierowany do damskiej publiki już. Nie ograniczajmy się, że to tylko romans. To po prostu ma poruszyć serca kobiet. Zwykle tego typu historie rysowane są bardzo szczegółowym stylem, także nadziubciane jest mnóstwo szczególików, bo rysunki muszą być piękne i dopracowane. No i tak, zazwyczaj oczy są wielkie, włosy bujne,
No, tak, tym się to charakteryzuje. Nie wiem jak to jest, że romanse mi się nigdy nie nudzą. Mogę je czytać bez końca i to jest klisza straszna, banał za banałem, a ja i tak pochłaniam te romanse. Crazy! Ja ostatnio oglądałam anime, właśnie shoujo, nazywało się chyba Ore Monogatari i było o takim bysiorze. Gouda Takeo się nazywał gościu i ten bysior chciał po prostu być kochany, chciał znaleźć sobie dziewczynę i po prostu być w związku, bo miał taką duszę ciepłego misia i po prostu tak świetne anime. Obejrzałam za jednym zamachem wszystkie odcinki. Jest urocze i słodkie i oryginalne przede wszystkim, więc tak, to anime bardzo mi się podobało. Więc wiecie, uważam, że manga i anime to jest naprawdę super sprawa i polecam każdemu się zapoznać chociaż trochę z tematem. Dajcie znać, jak Wam się podobały moje rysunki. I tutaj są Wasze prace, które prosiłam w poprzednim odcinku. Do następnego odcinka chciałabym, żebyście narysowali mi Waszych ulubionych youtuberów w mangowym stylu, może nie wiem, niech mają jakieś supermoce. I tak, nie zapomnijcie podpisać, co to za youtuber. No i oczywiście podpisać się, żebym wiedziała, kto ten rysunek stworzył. Wysyłajcie na olsikowa@gmail.com. Napiszcie też w komentarzach, czy mieliście kiedykolwiek do czynienia z mangą i anime i jeśli tak, to jakie są Wasze ulubione tytuły. Nie wiem, czy już każdy z Was wie, czy nie, ale występuję w Studio Tymbark i będę się tam pojawiała coraz częściej. Jest dla Was taka niespodzianka niesamowita, ale wszystko po kolei. Oglądajcie co tydzień w sobotę o 18 i pojawiają się tam fajni goście. Był poszukiwacz, Naruciak. W tę sobotę zdradzę Wam, że będzie Łozo. No i razem gramy w jakieś fajne gry, zabawy. Ha! Serio, bardzo jaram się tym projektem, więc wbijajcie. To już wszystko na dziś. Widzimy się w czwartek o 18. Jeśli nie widzieliście moich vlogów z Ameryki, bo właśnie jestem w Ameryce, jak widzicie, tutaj nagrywanie na freestylu, na jakimś dziwnym tle. Jej! No, to jak nie widzieliście tych vlogów, to wbijajcie na mój kanał z vlogami. Dziękuję za Waszą uwagę, trzymajcie się i pa 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 pa!